Oto jest nasz powóz. Cześć, w tym odcinku zobaczycie m.in. gdzie i jak kończy się słynna Via Appia. Zwiedzimy jedno z najwspanialszych, ale też niedocenianych miast Włoch. Zamieszkamy z takim niesamowitym widokiem. Dotrzemy na najbardziej wschodni kraniec Italii, no prawie, i tam, gdzie przypadkiem utknął Juliusz Słowacki. Cześć. Cześć. Dzisiaj zabieramy Was na niezwykłą wycieczkę. Wycieczkę na sam kraniec włoskiego Buta, jeśli uwzględnimy to od strony obcasa, bo o obcasie mowa. Zaczęliśmy u nas w Orte i uwzględniamy tylko jedną przesiadkę właśnie tutaj w Rzymie na Termini. Bilety kosztowały nas całkiem niedużo, bo 13 euro od osoby. Normalnie kosztują jakieś 50 euro, a nawet może i więcej, ale trzeba je kupić odpowiednio wcześniej. My zrobiliśmy to z miesięcznym wyprzedzeniem. No i zaraz zobaczycie, jak niezwykłym powozem przejedziemy niemal cały kraj. Miłość do kolei nigdy nie wygasa. Podróż jest niemała, bo przez pół kraju, 5 godzin. Oto jest nasz powóz i srebrny dominujący, a wszystkie te szybkie pociągi mają na początku nazwę Freccia, co oznacza strzała, i jest Freccia Rossa, Freccia Bianca i w naszym przypadku na południe polecimy Freccia Argento, czyli srebrną strzałą, oprócz białej i czerwonej. Włoskie koleje, gdy nie strajkują, naprawdę trzymają poziom. Pojazdy są czyste, wygodne, a bilety całkiem niedrogie w stosunku do odległości i jakości. W promocjach szybko i poniżej 20 euro można dojechać nie tylko na obcas czy na czubek, ale też z Rzymu do Mediolanu, Wenecji, Turynu. Wynika to też ze zdrowej konkurencji pomiędzy państwowym Trenitalia a prywatnym Italo. Niestety nie była to Freccia Rossa, czyli duma włoskiej kolei, czerwona strzała pędząca nawet 360 km na godzinę. Jest to srebrna strzała, jeździ zaledwie 250 km na godzinę, ale co istotne, Włosi w swoich pendolino mają od ponad 25 lat technologię wychylnego pudła, w związku z czym mimo serpentyn i to niemałych za Casertą, na terenie przełęczy apenińskich wagony nie szarpały. Do Brindisi dojeżdżamy jednak już po ciemku, chwilę po zachodzie słońca. Prognozy dla Apulii były nieco bardziej optymistyczne niż realne przywitanie. Okazało się mniej słonecznie niż u nas w Tusci. Podobno w Brindisi w XIX roku przed naszą erą zmarł słynny poeta Wergiliusz po powrocie z podróży do Grecji. Za chwilę będzie o innym poecie, który wyruszył w drugą stronę. Co ciekawe, Brindisi przez 2 lata było stolicą Włoch po ucieczce z Rzymu króla Vittorio Emanuele, a wielu Polakom kojarzy się z bazą cichociemnych, którzy właśnie stąd byli systematycznie przerzucani na tereny okupowanej Polski, w tym Powstania Warszawskiego. Symbolem miasta są 2 zamki, aragoński i szwabski. Tylko ten pierwszy jednak jest dostępny dla turystów, bo drugi w dużej mierze zaanektowało wojsko, które do dziś ma w Brindisi sporo do powiedzenia. Brindisi, rzymskie Brundusium. Jak ktoś grał w Cezara, to tam była nawet mapa Brundusium. Bardzo, bardzo ważne miasto na mapie Imperium oraz późnej Republiki, dlatego że było jednym z strategicznych portów Imperium Rzymskiego. Znajdowało się w miejscu, w którym kończyła się słynna Via Appia. Tak, dobrze mówię, kończyła się, ponieważ wbrew obiegowej opinii te drogi z Rzymu wychodziły, a nie do Rzymu biegły. Tutaj się kończyła i pielgrzymi oraz kupcy mogli przesiąść się na statki, które później wiozły ich do Konstantynopola, do Grecji, nader wszystko do Ziemi Świętej. Te 2 kolumny, które symbolizują miejsce, w którym droga się kończyła i wchodziła bezpośrednio do portu, są tylko i wyłącznie pewnym symbolem, ale ciekawym. Natomiast całkiem niedaleko stąd, w XVI-wiecznym Palazzo Gran Frei della Nevrenia, czy Gran Frei Nevrenia, znajduje się Sala della Colonna z oryginałem kapitelu właśnie kolumny wieńczącej Via Appia po stronie lądowej.
Owoce morza czerpie Brindisi zarówno z Morza Jońskiego, jak i z Adriatyku. Natomiast jeśli chodzi o ziemię, to okoliczne ziemie obfitują w winorośl i tutaj popularne są bardzo wina Brindisi Rosado, Brindisi Rosso, ale najbardziej popularnym szczepem w całej Apulii jest czerwone, takie ciężkie wino szczepu Primitivo. Nie będziemy próbować wina, bo jesteśmy w pracy, ale pogoda niestety zrobiła nam się trochę barowa. Romański kościół di San Giovanni al Sepolcro został założony przez normańskiego księcia Apulii Boemunda I, który był jedną z ważniejszych postaci pierwszej krucjaty. Kościół miał symbolizować bazylikę grobu pańskiego, a ogród wokół niej ogród oliwny. I poniekąd tak jest. Odwiedzając lokalne muzeum archeologiczne, co polecamy, można zobaczyć jedną z największych kolekcji greckich was. No, nie jest to żadne zaskoczenie, biorąc pod uwagę, jak często rozbijały się statki płynące tam i na powrót przy wybrzeżach Brindisi. Ale też dowiedzieć się więcej o zupełnie nam wcześniej nieznanej kulturze. Jeszcze przed Grekami i przed Rzymianami mieszkali tutaj Mezapianie, Mezapiańczycy, tworząc państwo Mezapii. Do Brindisi, pomijanego w przewodnikach i będącego w cieniu Bari, też latają samoloty z Polski, np. z Katowic, Wrocławia. Można sobie dzięki temu zwiedzić półwysep Salento, południową Apulię, którego to w głąb półwyspu jedziemy za chwilę my. Ale głównie po to, by odkryć jedno z najciekawszych architektonicznie miast Włoch, dla którego Brindisi może być tylko przedsmakiem. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return. Właśnie weszliśmy. Pokażę wam nasz apartament, bo jest naprawdę interesujący. Zacznijmy od stropu. Ten strop z piaskowca pokazuje, że jest to jeden z budynków tutejszej substancji architektonicznej, bo jesteśmy na środku właściwie Starego Miasta. Te dawne pałace, kamienice mają po 200-300 lat, ale zobaczmy dalej. Całkiem dobrze wykończony apartament, przedniej apparecchi meble, dobrej jakości i co najważniejsze, czego się baliśmy, jest ciepło, naprawdę ciepło. Sypialnia. Również świetnej jakości szafa, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ nazwa tego apartamentu to Balconi sul Duomo. Wszystko się zgadza. Balconi sul Duomo. Całkiem mało, chociaż no, jesteśmy poza sezonem. Zapłaciliśmy, bo wychodzi, jakby dobrze podzieliliśmy na 3, około 40 euro. Czuje się jakby wyjęty z jednego świata i błędnie przyklejony do innego, niczym pomylone znaczki w albumie. Jesteśmy na głębokim południu Włoch, dosłownie na końcu obcasa, a gdy rozglądamy się w każdą stronę, widzimy nagle splendor, bogactwo, ogromne balkony, schludne, jasne ulice, przepięknie zdobione kute bramy, wille, schowane za drzewami z ubiegłorocznymi pomarańczami, prestiżowe sklepy, mnóstwo placówek kulturalnych. Nie bez przyczyny Lecce otrzymało tytuł i stolicy kultury. A, i jeszcze ten niezwykły, ujmujący barok. Ciężko być tutaj przeciwnikiem, czy też sceptykiem baroku. To jest mimoza, ale jak pachnie. Katedra w Lecce, posiadająca co ciekawe aż 3 zdobione fasady, jest dobrym przykładem baroku Lecce. Dużo bardziej zdobnego, ubogaconego niż ten rzymski czy sycylijski.
Jak to się stało, że takie miasto jak Lecce, znajdujące się gdzieś na końcu prowincjonalnych Włoch, dzisiaj jest tak wpływowe i znane? I było. Przecież mamy po sąsiedzku wspomniane Brindisi, z drugiej strony Półwyspu Salentyńskiego mamy Tarent, kolebkę Greków, potęgę Grecji w południowych Włoszech. Powodem były aspiracje pewnego wpływowego biskupa, arcybiskupa, kardynała, który traktował w sumie trochę Lecce jak swój folwark. To jest jego pałac, a skutkiem przykład jednej z najwspanialszych architektur barokowych właściwie w całych Włoszech, w związku z czym nawet sami Włosi nazywają Lecce Florencją Południa. Lecce w XVI i XVII wieku po uwolnieniu się od ataków tureckiej floty przybywali możni artyści, zakonnicy, nadając prestiż i zupełnie nowy wygląd miastu. Ślady rzymskiego Lecce oczywiście znajdziemy tutaj w amfiteatrze, którego połowa zachowała się przy głównym placu. Ale świetne sąsiedztwo architektury antycznej, to zobaczcie, modernizm w takim funkcjonalistycznym włoskim stylu, w tym przypadku budynek Kasy Oszczędności i barok w postaci pozostałości jednego z pałaców barokowych. 3 w jednym, a pewnie jakby się tak przyjrzeć, to i 4-5 w jednym. Inne obiekty, które warto zobaczyć, by zaznajomić się i zrozumieć wyjątkowość Lecce, to m.in. Palazzo Loffredo Adorno, część Urzędu Miejskiego, Urzędu Powiatowego. No, w takim urzędzie można być petentem. Certo. Bazylika Santa Croce z niesamowitą wręcz szkatułkowo zdobioną fasadą, będąca nie tylko dumą Lecce, ale też jednym z najwspanialszych barokowych kościołów w zestawieniu ogólnoeuropejskim. Albo miejskie bramy Porta di Napoli czy Porta San Biagio. Samo zwiedzanie niezwykłych, pieczołowicie zdobionych barokowych kościołów Lecce to jest pomysł na cały dzień. Coś dla ducha, teraz coś dla ciała. W piekarniach lub piadierinach lub pasticceriach kupujemy za to obowiązkowo rustico leccese. To jeden z najbardziej charakterystycznych lokalnych wyrobów piekarniczych. Jesteśmy troszkę zdziwieni, że w pasticcerii można przed 11 zjeść coś, co nie jest słodkim śniadaniem. I tutaj mamy podobno typowe dla tego miejsca i dla puli produkty. Tu jest focaccia z ziemniakami i cebulą i sosem pomidorowym. Bardzo dobra, bo już kosztowałam. Ale tutaj jest taka jakby mini pizza, którą pan podgrzał dla nas. A tu jest rustico. Zobaczymy, co to jest, zasmakujemy, ocenimy. Przygotowuje się go z 2 warstw ciasta francuskiego, a między innymi jest mozzarella, beszamelowy, miąższ z pomidorów. Warto też zaznajomić się z dowodem na związki Salento z grecką kulturą i historią, czyli z płcią, inaczej włoską pitą. Ta duża, okrągła bułka wypełniona jest zazwyczaj lokalnymi przysmakami, wśród których dominuje mozzarella. Oczywiście trafiamy też na pizzę do pizzerii Ciro, w której próbujemy naszym łamanym włoskim porozmawiać o włoskiej piłce. To oprócz kuchni najlepszy wspólny język do nawiązania kontaktu. Pociągi z Lecce rozwożą dość sprawnie i często mieszkańców do wielu miejscowości całego półwyspu. Zadziwiająco gęsta siatka jak na południe Włoch. Podróż wymaga często przesiadki np. w Malie, gdzie już pod koniec XIX wieku wybudowano linię do urokliwego kurortu na styku 2 mórz. W pewną upalną, sierpniową noc Słowacki z Zenonem Brzozowskim ruszyli kurierem przez Salerno, Potence, Taranto i Lecce do Otranto na wschodnim krańcu obcasa włoskiego buta. Podróż lądem trwała wtedy 4 dni. Słowacki ruszył z Salerno karocą, a dziś my również jedziemy karoccą, czyli po włosku wagon. O, neapolskie ulice! Żyłem z wami, płakałem, cierpiałem, ale dość! Witaj Otranto! Zostawiam Neapol za mymi plecami, byś na moją twarz
Bryzę adriatycką upuścił. Wschodzie, czekaj na mnie. Improwizowałem. W Otranto okazało się, że statek już odpłynął. Na następny trzeba było czekać prawie tydzień. Więc tak rozpoczęła się jego podróż na wschód od przymusowego, dłuższego niż planował postoju w tym pięknym miasteczku. Mamy tutaj dwie ciekawe rzeczy, dosłownie rzut kamieniem od miasteczka. Troszkę dalej stąd, pewnie nie dojdziemy całkiem dzisiaj, bo nie mamy czasu, trzeba wrócić na pociąg, znajduje się najbardziej na wschód wysunięty fragment Włoch, Punta Palaschia, czyli najbliżej stąd z Włoch do Półwyspu Bałkańskiego, w tym przypadku Albania, Grecja. Ale taka mikrociekawostka. Tutaj jest pewna zatoczka i przylądek, który nazywa się tak samo jak nasze miasteczko we Włoszech, Orte. I wydaje nam się, że nawet niektórzy mieszkańcy Orte nie mają pojęcia o istnieniu takiego przylądka tutaj na Półwyspie Salento. Toni dwóch mórz. Adriatyckiego po lewej i Jońskiego po prawej, gdyż cieśnina Otranto, mająca zaledwie 70 km, oddzielająca Bałkany od Włoch i arena słynnej bitwy morskiej w czasie I wojny światowej, dzieli też akweny tych dwóch mórz. Być może podobnie jak my, Słowacki wędrował tu, wypatrując swojego statku na kraniec świata. Aczkolwiek może się nie nudził, bo był to środek sezonu letniego. Niestety nic nam nie wiadomo, by coś tutaj napisał. Choć z dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, że gdy wypłynął już na Morze Jońskie, na statku włączyła mu się tęsknota za tym, co zostawił w tyle. I wtedy najprawdopodobniej powstał wiersz, który pewnie wszyscy kojarzycie. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem, że mnie znał kiedyś na polskim ugorze. Smutno mi Boże. W tym roku i kolejnym z racji naszych częstych wizyt w Italii czeka nas wiele odcinków z tak zwanej serii włoskiej. Zamierzamy też przejechać jeszcze pół kraju włoskimi pociągami, albo wręcz pojechać z domu do domu pociągiem. Co wy na to?